Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam na przykładzie tej instalacji, jak kocioł jednofunkcyjny grzeje ciepłą wodę. Będziemy mieli przebitki z tego, jak to w środku wygląda, jak to się dzieje i otworzymy sobie nawet kocioł. Także nie przedłużając dalej, zapraszam Was do odcinka. Więc tak, mieliśmy taki odcinek ładny, gdzie porównywaliśmy 3 sposoby nagrzania ciepłej wody. Natomiast było on robione w biurze, więc teraz pokażę Wam, jak to się dzieje w kotle jednofunkcyjnym. Mamy modela, przystojny, co nie? To pokażemy to w całości. Wszystko się zaczyna w sumie od zimnej wody. Więc jakbyśmy tutaj podszedł z kamerą. I no tutaj mamy dopływ zimnej wody. Mamy zawór zwrotny z zaworem odcinającym. Może być inaczej wyglądać, bo może być zawór kulowy plus zawór zwrotny. Później musi być zawór bezpieczeństwa po to, żeby gdyby ciśnienie w zbiorniku wzrastało ponad wartość, która jest ustawiona, czyli dopuszczalna dla tego zbiornika, żeby woda mogła po prostu sobie wypłynąć. To zawsze powinno być. Zawór zwrotny powinien też być, ale nie jest aż tak niezbędny. Zawór odcinający też nie jest niezbędny, ale dobrą praktyką jest, żeby było. Chodzi o to, że jakbyście kiedyś czyścili zbiornik czy coś, żeby można było po prostu to zamknąć. Więc tutaj nam wpływa zimna woda, idzie sobie tam dalej. I idzie nam do naczynia przeponowego. Naczynie przeponowe, tutaj wrzucimy takie ładne zdjęcie, które pokazuje, jak ono wygląda w środku. W środku jest taki mieszek gumowy. Ten mieszek gumowy, on się rozszerza, jak woda do niego wpływa. A kiedy do niego wpływa? Generalnie jest taka zasada fizyczna, że jak się woda nagrzewa, to się robi większa. Więc naczynie przeponowe dba nam o to, że kiedy wzrasta ciśnienie, w zasadzie rozszerza nam się woda w zbiorniku, którą podgrzewamy, żeby nie wybijał nam za każdym razem zawór bezpieczeństwa, który teraz możesz pokazać. Kieruj mną. Bez naczynia przeponowego z tego zaworu cały czas lałaby się woda. Za każdym razem, gdyby kocioł podgrzewał zbiornik. Więc naczynie przeponowe nam stabilizuje ciśnienie w układzie. I to jest taka specjalna odmiana połączenia tego naczynia, że woda wpływa do niego i wypływa. Tam jest specjalnie w środku tego tujnika taka kierownica plastikowa, która sprawia, że ta woda nigdy nie stoi w nim, tylko przepływa. No i ona sobie idzie tą rurką, tam nie będzie niestety widać taka stalowa rurka, ale tu już możemy od góry, myślę, popatrzeć. No i wpływa nam do zbiornika. Będą tu takie urywki z recenzji tego zbiornika, które pokażą, że ta rurka wprowadza nam wodę na sam dół zbiornika. Z takich ciekawostek, jakby ktoś popatrzył, to tu jest rurka z zimnej wody i ona jest przedłużona do samego dna, po to, żeby zimna woda spływała na sam dół. Chodzi o to, że pobieramy ciepłą wodę z góry, no i nie chcemy, żeby to lądowało gdziekolwiek, tylko musi na samym dole, no po to, żeby po prostu ta woda jakby taką warstwą ciepłą szła do góry. Ciepła woda, jak już wspomniałem, wypływa tutaj, więc jakby tu nie ma wielkiej filozofii. Mamy wpływ na dole, kierowany właśnie taką rurką stalową tam na dół zbiornika, wypływ tutaj u samej góry. No i to już wiemy jakby, jak się dostaje, jak się wydostaje woda ze zbiornika. No ale sama z siebie ta woda się nam nie podgrzeje, co nie? Jakbyśmy mieli boiler elektryczny, to byłaby tu grzałka. I ten zbiornik może mieć taką grzałkę, ale nie o tym dzisiaj. W środku będzie tu teraz taki urywek pokazujący, że w środku jest wężownica, czyli taka grzałka, ale z rur stalowych właśnie. No i te rury stalowe musi coś zagrzać. No i teraz myślę, że takie ujęcie na całość. No musiałbyśmy moim zdaniem się cofnąć dużo dalej, żeby tak pokazać to w całości. Tą robotą zajmie się nam kocioł gazowy. On jest jakby grzałką, tylko że grzałka jest w samym zbiorniku, natomiast on będzie podgrzewać wodę w tej grzałce. No i co? Woda sobie ciepła wypływa z jednej strony, w zasadzie tutaj wpływa. I jak tam na tą wężownicę spojrzeć, to kolejność podłączenia ma znaczenie, bo góra wężownicy, czyli to na samej górze, powinna być podpięta do zasilania. Zasilania z kotła, czyli tu wypływa ciepła woda, którą kocioł podgrzewa, jest u samej góry i sobie tam leci na dół i na samym dole wraca sobie tutaj. Chodzi o to, żeby uzyskać jak największą różnicę temperatur, bo na dole jest zimna woda, więc też mniej już oddaje wężownica ciepła, a u samej góry ma być najcieplejsza, więc dlatego też ta rurka ma być tutaj. Chodzi też o to, że w takiej konfiguracji, nawet jak wy zużywacie wodę,
to ta wężownica będzie podgrzewać bardziej górę i tym samym ten zbiornik nie tylko ma 140 litrów, ale ma trochę więcej, bo jakby kocioł zdąży już coś nagrzać. Dlatego jak podłączy się na odwrót też będzie działać, ale będzie gorzej właśnie z dogrzewaniem. W sensie dogrzewanie w trakcie będzie gorzej działać, tym samym jakby będzie efektywnie mniejsza ilość wody. No i tak, no jakby mamy te dwie rurki, zasilanie, powrót z wężownicy. No i tak, o ile z powrotem powrót tak naprawdę jest połączony z instalacją centralnego grzewania, tak po prostu, to jest ta rurka z powrotu, ona się tutaj łączy i tutaj jakby łączy się z centralnym ogrzewaniem, no ale jakoś trzeba jedną pompą zasilić zarówno centralne, jak i zbiornik na ciepłą wodę. I w starych kotłach były po prostu dwie pompy. Jedna była do grzania wężownicy z ciepłej wody, a druga była do centralnego. No tylko problem jest taki, że to jest drogo. Bo dwie pompy, dwa elementy dosyć drogie, więc jakby w pewnym momencie zaczęto stosować zawory trzydrogowe. To jest taki siłownik, który przełącza po prostu strumień wody. Albo on idzie tędy, właśnie na wężownicę, czyli grzeje nam ciepłą wodę. To jest ten tutaj czarny kawałek plastiku, to jest rura plastikowa na ciepłą wodę. Albo idzie nam na centralny. I ten zawór tutaj, sterowany przez komputerek, jakby nam przełącza się pomiędzy tym a tym, w zależności od tego, czy trzeba zagrzać zbiornik, czy też nie. Tu już jakby jest stała magia kotła gazowego. Możemy tak w skrócie powiedzieć, że mamy komorę spalania, gdzie jakby jest podgrzewana woda. Tutaj ta podgrzana woda nam wypływa, jest czujnik, który mierzy temperaturę, jaką faktycznie kocioł osiągnął. No i właśnie to jest kierowane na ten zawór trójdrogowy. Od drugiej strony mamy pompę. Ona wprawia w obieg wodę, no bo sama z siebie woda raczej się nie porusza. Ta woda tam sobie leci od tyłu, z tyłu, no jakby trafia do komory spalania. Natomiast sama komora spalania jakby jest podgrzewana przez gaz, który się spala przez spalnik. Natomiast tu mamy cały zawór gazowy z wentylatorem, jakby tutaj jest gaz pobierany stąd, powietrze stąd, miesza się to tutaj, odpowiednio reguluje, ile ma tego gazu, ile ma powietrza być. No i w środku jakby się spala. W takim dużym skrócie. Z jeszcze ważnych rzeczy i możemy od razu powiedzieć, no skądś kocioł musi wiedzieć, ile jest stopni w zbiorniku. Natomiast musi mieć czujnik. No i ten czujnik właśnie tutaj jest zamontowany. I powinien on dochodzić do samego dołu tulei. To taka prosta rzecz. Rzadko się to psuje, natomiast czasami się wypina, no i wtedy jak ten czujnik bym wyciągnął, no to kocioł będzie myśleć cały czas, że jest zimno. I będzie grzać, i będzie licho. No więc tyle z mojej strony. Pytanie do widowni, czy ma jakieś pytania? Jest okej. No co, my zamykamy kocioł. Wydajcie znać, jak Wam się podobał materiał. Czy macie jakieś pytania, to może dogramy jeszcze coś więcej.